Przepraszam za spóźnienie. Szczecin pozdrawia. Witam Szczecin. Halo, halo, halo. No. Skubi przyszedł się wody napić. Skubi, przywitaj się. Nie ma tam nic w miejsca, nie ma. Mlaska. Chlub, 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 chlub. O, ale mu się chciało pić. Halo, halo, piszcie, czy mnie widać, słychać. Pozdrawiam wszystkich. Panie Bogusławie, witam pana Bogusława. Szkocję, witam Szkocję. Siema, siema, o siema Marek. Pozdrawiam serdecznie. Jak tam Marek dalej w tej samej firmie, czy gdzieś indziej? Osiemnasta godzina, a tu dalej słoneczko grzeje. Witam z Surrey, Anglia. Witam, pozdrawiam Anglię. Jak pewnie widzieliście w odcinku, zaczęliśmy robić dach. Wydarzył się mały pożar. Skończyłem spawanie. Zabrałem się sam za to. Pierwszy raz spawałem. Cześć, pozdrowienia z Irlandii. Pozdrawiam Irlandię. Sam spawałem. Pomalowałem już farbą do metalu. Także jutro zaczynam już murować, żeby wyrównać całe naokoło ten mur. Pokażę wam, poczekajcie. Chodzi, żeby wiecie, zrównać z tymi tutaj, żeby zrównać z tymi teownikami, które dospawałem, to wszystko wyrównać ładnie. Można byłoby to najpierw przykręcić płytę i później murować, ale lepiej będzie przemurować to teraz i wtedy położyć płytę. Po prostu będziemy później mieli zabawę. Ładnie w zaprawę z góry to wszystko wyrównać, żeby to wszystko było wyrównane, gotowe do pomalowania. Jak tu wyrównam wszystko, wymurujemy. Dokupiłem piasku, piasek, cement, wszystko jest. Na zaprawę kamieni mamy mnóstwo. Robimy łódkę z Peterborough. Cześć tata, pozdrawiam. Pozdrawiam was. Jesteście w Düsseldorfie, pozdrawiamy Düsseldorf. Gorąco, rodzinkę. Także dokupiłem piasku, dokupiłem cementu i od jutra zabieram się za wyrównywanie tego wszystkiego naokoło i będzie wtedy gotowe do kręcenia płyt. A jak już płyty będziemy kręcić, to pójdzie szybko. Płyty, membrana, batony i z dachówkami można się bawić i bawić. Studnie obydwie wyczyszczone, pewnie widzieliście w odcinkach. Ta duża fajnie przybiera wodę nawet teraz. Materac nie kupiliśmy nowego materaca, ponieważ my materac mamy w kamperze i wróciliśmy do kampera, jak widzieliście. A to był nasz materac gościnny, na którym chwilowo spaliśmy, jak mieliśmy
tutaj gościa, który nam pomagał, ale już tego gościa, jak wiecie, nie ma. Podziękowaliśmy mu. Materac sobie tu stoi. Ten róg tam jest spalony. Zobaczcie od góry dach. Także jutro przyjeżdża, to znaczy nie jutro, już dzisiaj przyjeżdża Lee. Wieczorem o 19 czy po 19 ma być Lee, taki Anglik, który mi pomagał tutaj też czyścić studnię. On jest też dekarzem i on przyjeżdża dzisiaj wieczorem i od jutra zaczynamy atakować razem ten dach. To murowanie, te płyty on mi pomoże. Także pójdzie to sprawnie i szybko pewnie. Podejrzewam, że do końca tygodnia będziemy mieli membranę, batony, wszystko położone. Powinniśmy przynajmniej. I będziemy gotowi na dachówki. A z dachówkami to możemy się tam, podejrzewam, no ja myślę, że z 2 tygodnie. 2 tygodnie myślę, że zejdzie, żeby skończyć ten dach. To jest taka optymistyczna wersja, a nie optymistyczna to pewnie z 3 tygodnie. Pozdrawiamy Holandię, pozdrawiam Holandię. Także materaca na razie nie kupujemy, bo to był materac gościnny. Materac pewnie później dokupimy. Pozdrawiam Szwecję. Siema majster, siemano. Także była lekka załamka, ale to wynikło też dużo z tego, że po prostu przez ostatnie ileś... O, Gosia przyszła. Gosia, dzień dobry. Mama, tata też ogląda. O, cześć i mama. Kasia z Neszkiem. O, ciao Neszko. Tak. Wynikło to, wiecie co, z przepracowania. No już projekt za projektem, praktycznie od stycznia jesteśmy non-stop w ruchu. Non-stop robimy, non-stop daliśmy sobie takie, wiecie, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić i człowiek zapomina trochę, żeby odpocząć też. No ważne jest, żeby ten dach dokończyć przed porą deszczową. No bo jak przyjdą deszcze, zacznie lać, to wiecie, fajnie, żeby mieć jakiś projekt w środku pod zamkniętym dachem, sobie coś porobić. Dlatego teraz Lee przyjedzie i kończymy ten dach. Prawdopodobnie wykorzystam go też, żeby skończyć podłogę w środku. Wyciągniemy wszystko ze środka, wylejemy masą samopoziomującą, położymy płytki, że fajnie będzie wszystko wykończone pod... Cześć Tomek, witam Cię Tomek serdecznie. Fajnie będzie sobie już wtedy w środku tam dubać tą podłogę, to wszystko, jak będzie dach skończony, podłoga skończona i wtedy będzie można sobie ściany robić już powoli, zabrać się za robienie łazienki, prysznica w środku, kuchnię, bez stresu, bez niczego. Także to jest taki ostatni ważny projekt, ten dach i ta podłoga. A wtedy już no, zabierzemy się trochę za odpoczynek. Pojedziemy chyba gdzieś, odpoczniemy. Bo jednak trochę za dużo tego wszystkiego, za dużo tych projektów, za mało odpoczynku, za dużo pracy. Praktycznie ja cały czas, dzień w dzień, cały czas od stycznia robimy. Niby Portugalia, niby słońce, a cały czas coś działamy. Pozdrawiam z Rosji, gdzieś tam z Ukrainy, nie wiem. Привет, Białorusi, Poliaki, lubię was. Coś tam po rosyjsku umiem czytać jeszcze. Ze szkoły zostało, jednak za naszych lat się uczyliśmy rosyjskiego. Mam propozycję, a zarazem prośbę. Czy jest możliwość wrzucania jakiegoś zdjęcia
na czołówkę filmów. Teraz jest tylko ta sama czołówka i numer, a fajnie nieraz wracać do starych filmów po fotkach. A, że robię ten ciągniczek, taki tam numer filmu. No tak, no. Może zamiast ciągniczka po prostu wrzucać jakby czołówkową fotę, tak. Spalony materac. Spalony materac na przykład, tak, Gosia mówi. Wrzucę spalony materac na przykład w odcinku. Pozdrawiam Warszawę. Tak. No wiecie, jakiś pomysł to jest. Zawsze, wiecie, każdy ma inne pomysły, inne jakieś jednemu się podoba to, jednemu tamto. No ale no można wrzucać jakieś foty na czołówkę filmu, pewnie. Warszawa, pozdrawiam gorąco Warszawę. Dokładnie, na przykład spalony materac, tak. I już wiadomo, o co chodzi. Patrzysz, nie trzeba tytułu dawać. Albo przyprawy i Marcin. Przyprawy, tak. Powiem wam, najbardziej z tego wszystkiego, no spalił się materac, paliło się trochę rzeczy osobistych, ale szkoda było przypraw bardzo, które nam Marcin dopiero przywiózł. Całą reklamówkę przypraw polskich. A tu nie ma, nie ma polskich sklepów w okolicy, pewnie gdzieś tam, nie wiem, może koło Lizbony. Także no szkoda było tych przypraw bardzo. Ale już przyprawy są zamówione. Teraz znajomi przyjeżdżają we wrześniu, Sylwekania, pozdrawiam. Sylwekania przyjeżdżają we wrześniu i przyprawy nam na pewno przywiozą. I nawet majonez przywiozą. Piszcie w komentarzu, uważacie, że jaki majonez Kamilowi trzeba przywieźć. Bo są oczywiście dwa, zawsze wszyscy, czy winiary, czy kielecki. No ja jednak jestem z Pomorza, czyli jeżeli jesteście z Pomorza, to wiadomo bardziej dokładnie, Tomek napisał winiary. Najważniejsze, że się dokumenty nie spełniły. Tak, bo tam cały plecak był i się zaczęły, plecak z dokumentami się palił, wszystkie paszporty, wszystko, także całe szczęście, że to się nie spaliło do końca. I to najważniejsze. No, to jest zawsze, wszyscy są podzieleni, jedni winiary, jedni kielecki. Dla mnie winiary jest bardziej taki słodki, kielecki jest bardziej ostry. Nie mówię, że nie smakowałem, lubię też czasami kielecki, ale jednak winiary, jak jesteś z Pomorza, to pewnie bardziej winiary. To jest po prostu gdzieś tam zakodowane już w tobie, ten smak dzieciństwa. Chociaż moja babcia robiła zawsze i babcia i mama robiła majonez swój. Teraz zwłaszcza przy tych, wiesz, sprzętach, mikserach, to nie jest aż tak trudno zrobić ten majonez. Czasami aż myślę, że ludzie nie wiedzą, jak łatwo się robi majonez samemu. Że to wystarczy tam jajko, olej i majonez zrobiony. Trochę tam chyba octu. Mogę podesłać. Dziękujemy, dziękujemy. Kielecki jest najzdrowszy, tak czytałem. Najzdrowszy jest pewnie ten, co samemu się zrobi. Także praca wrze. Dach kończymy. I po dachu no, wysyłam teraz projekty do architekta. Kończę wszystkie moje rysunki. Wyślę projekty do architekta i wtedy zabieremy się za powoli, ale to już jest, mówię, bar, tego grilla i bar musimy skończyć tak naprawdę na otwarcie sezonu kwiecień-maj. Także to nie będzie jakiś pośpiech, prace jakieś wykończeniowe wokół basenu, jakiś tam taras taki, ten grill, zrobienie grillu, skontaktowanie się z firmą, która postawi ten wielki namiot rolniczy, taki
duży, wielki namiot, który stanie tam gdzieś blisko basenu. To jest taki namiot na powiedzmy prawie 100 osób. Także jak będzie ten grill, to ten namiot po prostu spowoduje, że nie będę musiał żadnej wiaty budować czy czegoś, bo on od razu tam będzie gotowy. O, Scooby przyszedł tu, żebym go pogłaskał. Namiot będzie gotowy taki na praktycznie można powiedzieć 100 osób, to można imprezy organizować. Scooby, powiedz cześć. Powiedz cześć. Tu. Zobacz, Scooby, tu. Można imprezy organizować, wiecie, jakieś małą scenkę się zbuduje w środku. W środku będzie bar w tym namiocie. Nie wiem, czy wiecie, o czym ja mówię. Taki często to jest taki półokrągły, gotowa metalowa konstrukcja. Wielki, olbrzymi, taki gospodarczy. Czasami rolnicy składują w nim takie bele słomiane. I to jest... Oni dają 8 lat gwarancji na to. Przyjeżdżają, robią, to tam kosztuje 3000 euro powiedzmy. I to jest taki gruba bardzo, dużo lepszy niż takie namioty powiedzmy zwykłe zwykłe białe namioty, które tam kupisz z Allegro. To jest taki porządny i jest on też z izolacją termiczną, czyli jest izolacja na ciepło. Ej, pieszczoch, zobaczcie, pieszczocha. Pieszczoch przyszedł się popieścić. Nucio. Dobra, piszcie, czy macie jakieś pytania do mnie. Z chęcią odpowiem. No, to jest takie w zależności co chcecie, to jest od 3 do 5 tysięcy. Taki powiedzmy mniejszy namiot. No ale taki mniejszy namiot, to mówię, to w środku spokojnie się pomieści impreza cała. To jest olbrzymi namiot. No to nie jest namiot, to jest taki... No to jest... musiałbym podesłać wam link. Dlaczego rozstałem się z Maćkiem? Nie chcę tu za dużo na niego gadać. Robotę powiedzmy tam jakoś robił. Po prostu był, jakby to powiedzieć, no nie chcę tu nikogo obrażać, ale no jeżeli jakoś zatrudniam, płacę mu, a on jest po prostu arogancki, krnąbrny i wiecie, robi przykładowo spawa, tak? No, oczywiście, że ja powinienem też pomyśleć o zabezpieczeniu tego, ale jeżeli jego w ogóle nie obchodzi, o słuchajcie, pali wam się coś, kontynuuje pracę, pomimo że jest pożar, gwarantowany pożar, no tak, oczywiście, że gwarantowany grill nie będzie w namiocie, także nie będzie tam żadnego pożaru, bo namiot jest tylko dla ludzi do siedzenia osobno, grill będzie zupełnie osobno poza namiotem, także uciekaj, Scooby, już uciekaj, idź, no idź. Także nie musisz się martwić, bo grill nie będzie w namiocie, także żadnego pożaru raczej tam w namiocie nie będzie. Grill po prostu jest osobno dla ludzi do siedzenia, dla jakichś postawienia scenki, żeby tam jakieś kapelki na żywo grały, jakiś ten był, jak to powiedzieć, no miejsce do posiedzenia, bar, a grill będzie osobno, grill będzie wybudowany poza namiotem. Jak tam prace z dachem, no jest wszystko pospawane, przygotowane do murowania, także będziemy od jutra spawać. Uciekaj, Scooby, uciekaj, Scooby. Będziemy od jutra
Tak, na pewno będzie super miejsce. No plan jest właśnie na taki otwarty bar z grillem, z namiotem, z basenem, że można sobie pokąpać się w basenie, wypić piwko, będzie jakiś tam żółty piasek wysypany, że będzie taka plaża dla dzieci, powiedzmy. Będzie też ten pomosty takie zbudowane. No parę projektów jeszcze jest. Jak pies znosi te upały, bo mój ciężko. No pies po prostu, powiem wam, nie istnieje. Po psie widać tak naprawdę, pies wam pokazuje od której do której godziny się powinno robić, bo rano on ma pełno energii, wstaje o godzinie 6, bo go karmimy o 6 rano, zawsze go karmię i on już od 6 chce się bawić i później gdzieś tak mniej więcej powiedzmy 8, 9 chowa się pod kampera i cały dzień siedzi gdzieś tam, wykopał sobie taką dziurę wielką i siedzi sobie w tej dziurze w cieniu, co chwilę się tam wody napije i później wychodzi gdzieś tak o godzinie 7 i o godzinie 7, tak jak teraz on wychodzi, znowu chce się bawić, to już jest jego godzina teraz, w pół do 7, 7, jak tylko słońce chyli się ku zachodowi, to on znowu pełny energii. Czyli tak jak tu jest generalnie, jak chcesz porobić, to wstaniesz o 5 rano, powiedzmy do godziny 9 porobisz, a później od godziny 18 do godziny gdzieś 21, maksymalnie 22, bo już jest zachód słońca, tyle się da zrobić. Tak, no miejsce będzie piękne, wiadomo, jak jesteś przygotowany do pogody, jak ten basen będzie dokończony, jak będzie zacienienie porobione, wiecie, ten taras, pomosty, miejsce do posiedzenia w cieniu, fajnie, bo większość dnia poza tym dniem, jak jest słonecznie, no to się trzeba schować i posiedzieć w zadeszeniu. Są też takie fajne tutaj zraszacze można kupić, że jest taki zraszacz sobie tam odpalony. Tak, no na początku było dla niego ciężko jak dla nas, ale teraz tak jak my się już przyzwyczaił. Przyzwyczaiłeś się, Skubi? Przyzwyczaiłeś się? Tak, przyzwyczaiłem się. Czy macie do mnie jeszcze jakieś pytania? Hał, hał. I już do gryzienia, już do gryzienia. Au. No zachody to tu są niesamowite, teraz takie piękne. Ja tu polecam zawsze, jak do nas przyjeżdżają, bo dużo ostatnio osób, może tego nie widać na wideo, ale dużo do nas osób przyjeżdża na Park4Night, na tą aplikację, żeby sobie tu stanąć. I zawsze ich wysyłamy, że jak chcą na Monsanto pojechać zwiedzić, no to żeby sobie pojechali tak właśnie idealnie o godzinie 7, 8 na Monsanto i tam jest zachód słońca, jest przepiękny. A wczoraj księżyc, w ogóle wschody księżyca. Dzisiaj chyba będzie pełnia księżyca, czy jutro. Ale tak samo, jak księżyc schodzi, to tutaj centralnie on wychodzi zza Monsanto. Jest taka kula wielka, ogromna, wychodząca zza Monsanto, zza tej góry. I wschód księżyca też wygląda super. Jak on wychodzi za tej góry, ta piękna... Skubi. Jak on wychodzi zza tej góry, też wygląda pięknie. I tak samo o godzinie 20 zachód słońca na Monsanto jest piękny. Tam z knajpeczki u góry. Pełno ludzi tam sobie zdjęcia robi, bo wygląda to naprawdę niesamowicie, jak słońce zachodzi. I ono jeszcze pięknie zachodzi tam za górami, za tymi górami Gardenia. I wygląda to przepięknie. Tak, no już teraz od września zacznie się chłodniej robić, także wszyscy tu zawsze mówią, że
nagrywasz na dwie kamery? Nie, z reguły YouTube nagrywam na tylko GoPro kamerą, a live robię zawsze z iPhone'a. iPhone bodajże to jest 14 plus iPhone. I on ma ten iPhone tak naprawdę, jak zdjąłem mu osłonę tutaj z tyłu, tutaj osłonę mu zdjąłem, to on naprawdę ma jakość bardzo dobrą z tej kamery tylniej. Ale filmy nagrywam GoPro chyba 9. To jest 9? Poczekajcie. Aż muszę... To jest GoPro... Trochę dobite to GoPro już przeżyło. GoPro nie ma nazwy. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest GoPro 9? No chyba, że 12. Może 12. Może 12, ale to nie jest jakieś nowe GoPro. Czy planujecie kupić jeszcze kiedyś campervana? Nie. Od razu powiem, że nie. Fajnie by było, przydałby się. Pojechać gdzieś na przykład odpocząć na wybrzeże campervanem. Byłoby super. Ale plany mamy bardziej skierowane w kierunku motocykla. Że my jak tylko tutaj zaczniemy funkcjonować z tym barem, z tym wszystkim, na pewno pójdziemy w stronę motocykla, bo chcemy motocyklem, trochę motorem chcemy pozwiedzać Europę. Na pewno będą jakieś odcinki z jazdy motorem. Mnie dużo bardziej, wiecie, rajcuje jazda motorem z Gosią, zapakowanie, gdzieś tam jakiś namiocik, materace, stawać z namiotem, a czasami gdzieś tam stanąć, powiedzmy, w hoteliku. Skubi, zostaw. No uciekaj już. Uciekaj. Także no powiem wam, jakby to było 10 lat wstecz, to pewnie byśmy może myśleli o campervanie, a teraz po prostu już bardziej jesteśmy skupieni tu, żeby tą farmę zrobić i później pewnie wiem, spytacie się, no jak farma będzie zrobiona, to jak my tym motorem pojedziemy, ale po prostu plan jest taki, żeby znajdziemy kogoś tu, komu możemy zaufać, bo czy to z rodziny, czy to może z zewnątrz, zobaczymy, kto będzie chętny, co i jak. Gdzie przykładowo ktoś sobie z chęcią tu posiedzi na farmie, pokarmi kurki, podleje te, powiedzmy, warzywka, owoce i posprzedaje sobie w grillu, bo czasami są studenci, którzy na przykład, wiadomo, że to trzeba znaleźć komuś, komu można zaufać, ale jeżeli znajdziemy kogoś takiego, no to na pewno po prostu przykładowo my pojedziemy gdzieś, zostawimy tutaj cały ten bajzel, cały ten Majdan zostawimy i pojedziemy sobie pozwiedzać motorem. Taki jest przynajmniej plan. A powiedzmy, życie zweryfikuje i zobaczymy, jak to wyjdzie w rzeczywistości. Woda w studniach przybywa? Tak, w tej dużej studni woda przybywa, w tej małej nie za bardzo. Dlatego już 2 razy dolaliśmy, po prostu kupiłem drugą pompę do tej dużej studni i przepompowałem z tamtej dużej studni, wczoraj właśnie przepompowałem całą wodę, która się zebrała w dużej, do tej małej. No i to wyszło bardzo dużo, bo powiedzmy tam co tydzień przybiera się z pół metra, nawet więcej. A ta studnia jest tak wielka, ta duża, że te pół metra czy metr wody, które tam przybywa, to jest ileś ponad 10 000 litrów. Czyli ja tutaj po prostu tą wodę z dużej studni, za każdym razem tam widać, że jest jakieś źródło dobre. Jak tu brakuje wody, to po prostu przepompowałem wczoraj
No i tu w tej mniejszej studni no to jest dosyć dużo. I także spokojnie nam starczy tej wody na nasze kąpanie, pranie. Co z jeziorkiem? Ale mówisz o tym stawiku, co u nas jest, czy... Poczekaj, zaraz pójdziemy, bo ten stawik, co u nas, to jeziorko, powiedzmy, stawik bardziej. Już Wam pokazuję. Tutaj w ogóle tą studnię, tam widzieliście, zrobiłem pokrywę, a na tą studnię jadę teraz po brakujący metal, bo tam mi zabrakło chyba 6 metrów tego tełownika. I tutaj znalazłem firmę już w Castello, będzie betonowy okrąg, czyli to zlikwiduje wszystko. I ładna, ale tak samo to jest następny projekt. Teraz po prostu suchutki. Że można go wyczyścić. O, tyle. Nie. Zobaczcie, ile tam, że to można wszystko wyczyścić, wybrać te kamienie, to wszystko no i nie wiem, nawet straciłem sens tego latem zupełnie, no ale skoro to będzie do podlewania do czegoś, jakieś kaczuszki, tnie zasięg, ok, wracam. Wyszłem z tego zasięgu internetu. Nie słyszysz. To jest to takie jak się przełącza, bo tu nie 5G, ale jak się przełącza a siecią, to jak tam lepiej. Halo, halo? Nie przerwało, ale stawik czyścić, wykopać te śmieci, ale jest zupełnie jedynie woda tam pełno, czyli zimą woda tu na full. Może przekopię tam taką linię przekopana i ja ją zasypałem. Linia w tym baseniku, w tym wiku była właśnie woda ciekła, że wody. Dlatego linię, która tam oryginalnie była i czy ta woda pobierać tam jakaś. Ale to ten stawik to powiedzmy. Obraz słaby. Poczekajcie. Lepiej. No, wyszłem spoza zasięgu i musiałem od nowa ten Wi-Fi włączyć. Mówiłem, jeżeli nie słyszeliście, mówiłem o tym stawiku, że po prostu ten stawik cały wysechł. Nie wiem, czy było to widać. Wysechł ten cały stawik i tam była taka linia do tego stawiku. Trzeba to przekopać z powrotem, zobaczyć, czy woda będzie się napełniać. No zobaczymy zimą, bo zimą było tam pełno wody, czyli wynika, że zimą jak deszcze padają, no to gdzieś woda skądś jest.
Dzisiaj niedziela, także odpoczywamy, ładujemy baterie. Pewnie zaraz pojedziemy gdzieś tam do wioseczki, posiedzieć sobie na kawce, na piweczku, jakieś fryteczki. Powiem Wam, bardzo dobre frytki tu robią. Jeszcze wszyscy tu robią takie domowe, krojone, jak się kiedyś robiło frytki. Od razu czuć, że takie, wiecie, jak się kiedyś robiło. Kroiło się samemu ziemniaki, samemu się smażyło na oleju. I tu fajnie jest, bo w dużo miejscach właśnie robią te takie domowe frytki. I w ogóle pojechałem ostatnio tam do miasteczka, tutaj u góry. No bo za rzeczami budowlanymi najbliżej do miasta tutaj 25 minut. Taki mniejsza taka hurtownia ala. A tutaj okazało się, że we wioseczce, tam gdzie piasek na zewnątrz jest, żadnego znaku nie ma, że jest sklep. A okazuje się, że w środku jest sklep budowlany, który ma naprawdę dużo rzeczy budowlanych. I ja właśnie bym pomyślał, że w takim małym sklepiku budowlanym będzie bardzo duże przebite, wiecie, no chcą zarobić, tak? Ale okazuje się, że jest odwrotnie. Że piasek, pół tony piasku za 20 euro kupiłem, co jest dużo taniej niż tutaj mnie gościu kasował za przyjazd. I jeszcze mi się pan ze sklepiku zaoferował, że mi może to też w tej cenie przywieźć traktorem, bo on tam na łyżkę mówi, tonę zabiera i tonę może mi przywieźć tutaj spokojnie. I elektrody kupowałem do spawania. Elektrody w supermarkecie tutaj kosztują w paczce, są takie wpaczkowane po 20 elektrod do spawania. I te elektrody były za 25 euro. Tak, no jest już przemęczenie, jest. Mówię Wam, że jest przemęczenie. Te wszystkie projekty, nagrywanie YouTube'a, to wszystko no trochę jest już przemęczenie. Ale zmierzając do tego, co mówię. 25 euro za 20 elektrod w supermarkecie. Wziąłem 40 elektrod, bo gdzieś elektroda wychodziła na spawanie. I sobie myślę, no zapłacę teraz pewnie z 50 euro. Pani tam liczy na kalkulatorze i wyliczyła 6 euro. 6 euro za te 40 elektrod. Także zdziwiłem się bardzo. Byłem mile zaskoczony. Piasek tak samo. Gościu mnie tu skasował 80 euro za przywóz, a ona 20 euro za pół tony piasku. Także super. I nie dosyć tego, tam wszyscy ci budowlańcy też przyjeżdżają do tego sklepiku. Czyli zauważyłem, że można spokojnie w tym sklepiku poszukać lokalnego budowlańca na coś. Tak jak mi mówił właśnie ciekawostka, bo że tutaj bardzo drogo sobie cenią za te wszystkie usługi, bo jakby Anglicy ich tu bardzo rozbestwili, że tak się wyrażę, z cenami. Bo tak jak mi mówił jakby Łukasz właśnie, że tam gdzie oni są bliżej wybrzeża, dużo lepsze są ceny. Im wycenę za dach dali dużo niższą. Tam im 7000 wycenili za dach, gdzie tutaj za mój dach to wyceny powiedzmy 20-30 tysięcy. No są wyceny w ogóle z kosmosu jakieś. Bo wiesz, nie możecie się dziwić, dlaczego ja na przykład sam robię ten dach. Ale jak mam wycenę 20 000 euro, 30 000 euro, no to no sorry, ale wydając na dachówki na ten mnie wyniesie to 2000, tak? A nie 20, a nie 30 000 euro. Przebitki są dlatego takie tu, że tu jest bardzo mało fachowców, dlatego jeżeli ja tu na przykład bym chciał jako stolarz sobie dorabiać, nie obawiam się, że mi tam powiedzmy dziura się w budżecie zrobi, zabraknie pieniędzy, spoko, ja się ogłaszam, stawki sobie walę tutaj naprawdę, bo tu są sami obcokrajowcy, stawki są tak podbite pod Anglików, po 100 euro, nawet do 250 euro dniówka, rozumiecie taką stawkę? To naprawdę, to nie są żarty, to są takie stawki dla obcokrajowców.
Na co czekać? Ja nie jestem zmuszony na razie, żeby robić. Mam ręce pełne roboty, także nie jestem zmuszony. Mam sam dużo swoich projektów i nie jestem zmuszony, żeby dla kogoś robić. Jak będzie taka potrzeba i zmuszenie, no to pewnie będę, ale ja raczej nie chcę czegoś takiego robić. Nie chcę na razie dla kogoś robić. Wszystko robię, żeby być niezależnym. Dlatego pomysł z tym barem, z tym wszystkim dobrze się wiedzie. Dobrze czy nie dobrze? Po prostu powiem tak, nie jestem zmuszony i tyle. Jak będę zmuszony, to będę dla kogoś robił. Na razie nie jestem zmuszony. Robię projekty pod to, żeby nie być zmuszonym. Chcę zrobić ten bar. Park Fortnite już działa, jakoś się to kula, jakieś tam pieniążki wpływają. Nie są to nie wiadomo jakie pieniądze, ale jakieś tam są. Tak, wszystko potrzebujemy licencję, tak. Tak jak w Polsce, licencja na alkohol, licencja sanepidowska, ale nie będzie to na pewno problemem. Tutaj już rozmawialiśmy właśnie na rozmowie z urzędem, że jakby pod turyzm jest to zupełnie dużo łatwiej załatwiać tutaj to wszystko, te wszystkie licencje. Ok, piszcie, czy macie jeszcze jakieś pytania. Jak nie, to będziemy kończyć powoli ten czat. Tak, ja tam obliczyłem objętość tamtej dużej studni. To jest 11 metrów. Także na metr tam przybywa ponad 10 000 litrów. Na metrze jest. To jest bardzo dużo wody. W jakim kraju się Pan obecnie znajduje? Chyba Pan filmów nie ogląda, jak Pan takie pytanie zadaje, ale okej. W Pakistanie. Jakby ktoś chciał wiedzieć, w jakim kraju się znajduje, to jest to Pakistan. No dobrze, jak jest Pan tu nowy, to odpowiem. Jestem w Portugalii. Ale widzę, że jakieś głupie pytania, także dziękujemy temu Panu. Tak, jak ktoś szuka dziury w całym, to już od razu wiadomo, o co chodzi. Jakiś tak zwany, jak to się mówi? Tak, temu panu już podziękowaliśmy. Tak zwany troll. O, troll. Tak to się w języku internetowym mówi chyba, nie? Trollowi dziękujemy. Trolle internetowe, tak. Ale odkąd włączyłem filtrowanie, bo jest taka opcja tutaj filtrowania, no to widzę, że coś tam jednak filtruje. To coś tam YouTube robi z tym, że ktoś spamuje czy coś na przykład to od razu YouTube potrafi sam tutaj dużo rzeczy kasować. Słuchajcie, dziękuję wszystkim za przybycie i pozdrawiam wszystkich serdecznie, pozdrawiam rodzinkę, mama, tata, Kasia, Neszko, Krystian, pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiam Cię, Tomku. Pozdrów rodzinę, Anię. I trzymajcie się mocno. Dziękuję za wszystkie pytania. Pozdrowienia dla gości. Dziękuję bardzo. Pozdrowimy Gosię jak najbardziej. No zawsze tacy się znajdują gdzieś tam. Także dobranoc. Dziękuję wszystkim za przybycie i pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się na razie do następnego live'a. Oglądajcie odcinki, subskrybujcie, lajkujcie i trzymajcie się. Nara, pa, pa.